oświadczam wam, że wasz mąż stanu, wasz wielki człowiek, wasz Nikodem Dyzma to oszust, łajdak, hochsztapler i kompletny kretyn. Idiota, który nie ma zielonego pojęcia nie tylko o ekonomii, ale i ortografii. Spójrzcie na jego gębę, na jego prostackie maniery. Przecież to skończony tuman. To wy sami wylindowaliście to bydlę na piedestał. Wy! I z was się śmieje, głupcy! Z was! Cześć, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj będzie bardzo króciutko. Zresztą 2 dni wam prawie godzinne wrzucałem filmiki. Dzisiaj wróciłem z pracy po 12 godzinach. Jestem wypompowany, ale pomyślałem, no nie mogę też was zaniedbać. Więc dzisiaj króciutko podsumowanie. Było 2 dni o Nawrockim, więc pokuszę się o takie małe podsumowanie to, co ja widzę w Nawrockim. Ale zanim zacznę, oczywiście na sam początek bardzo dziękuję Teresie P. za postawienie kawki na supi. Teresa, wielkie, ogromne dzięki. Tak jak mówiłem, dzisiaj takie krótkie podsumowanie Nawrockiego, bardzo krótkie. Będzie przeplatane takimi filmikami z posiedzenia Rady Gabinetowej, którą zwołał Nawrocki. No, chciał pokazać, że jest kimś, wyszło jak zawsze, czyli że no, niewiele wie, niewiele potrafi. Niezbyt się popisał. Ale zanim zacznę, coś mnie tknęło. Dzisiaj, wczoraj w sumie coś zobaczyłem, pewne zdjęcie i trochę dało mi do myślenia. A dokładnie oglądałem zdjęcie prezydenta Czech Petera Pawla, który zaprosił ukraińską dziewczynkę szykanowaną w szkole za jej pochodzenie. A co robi w tym czasie nasz Karolek? No, jak już mówiłem we wcześniejszych materiałach, realizuje plan skłócania Polaków i Ukraińców. Plan napisany w Moskwie, realizowany przez armię rosyjskich troli. I tak się zastanawiam, ilu z nich siedzi w pałacu, bo tego, że tam są, to jestem, no powiem wam, w 100% pewien. Ten nasz prezydent to taki prezydent dla Kremla. Od sutenera politycznego. No i co ty w mordę pierdolony bambusie, co ty? W chuja lecisz ze mną, czy się z własnym kutasem na łby zamieniłeś? To ja się właśnie kurwa pytam, co? Że się z tym tak brandzlujesz? Więc! I załatw to dzisiaj, nie jutro. I nie jeb się z tym tyle, bo się pochlastać można. No cześć i trzymaj się ramy, to się nie posramy. Do it, bo inaczej urwę ci ryja. Tak w przerwach na papieroska, na telefonie przeglądałem i tak podglądałem tą Radę Gabinetową, gdzie przewodniczył Nawrocki, ale powiem wam, no, że nada załamanie. Też niejednokrotnie słyszałem, że prezydentowi należy się szacunek. A ja zawsze powtarzam i zawsze będę powtarzał, że na szacunek to trzeba sobie zapracować. Szacunku nie można żądać. Jak na razie ja do Nawrockiego nic nie mam, nawet szacunku, bo według mnie po prostu na ten szacunek sobie nie zasłużył, nie zapracował. A to, co o nim mówię, to nie jest obrazą prezydenta, tylko mówienie prawdy, a prawda nie powinna obrażać. I teraz chciałbym powiedzieć, nie wiem jak to nawet nazwać, wam powiem szczerze, bitwa na rozum.
może tak. I tutaj Nawrocki przegrywa już na starcie. Kiedy Andrzej Domański, to ten w kółeczku, próbuje łatać budżet, Karol z rozbrajającą pewnością siebie ogłasza, że żadnych podatków nie podniesie. No bo po co? Wystarczy przecież, że Polacy będą mieli tanią wódkę, drogi prąd, zasada prosta jak cep. Obywatel niech się upije, to nie zauważy, że świeczkę trzeba zapalić, bo światło w domu zgasło. Kim jest ten nasz nowy prezydent? Przesadziłem, nie nasz. Kim jest ten pisowski, domniemany prezydent, który z taką gracją macha wetem na prawo i lewo, jakby rozdawał autografy pod stadionem. Karolek Nawrocki, bokser intelektualny z rekordem 0-100 w starciach z logiką. Były kibol z trybem, który zamiast gwizdać na sędziów, dziś gwizdże na konstytucję. Sutener polityczny wpychający Polskę w objęcia tandetnych populistów, jak dla mnie kanalia z namaszczenia Kaczyńskiego i chłopiec do podawania ręczników Mentzenowi. Jeśli chodzi o Ukraińców 800+ dla pracujących czy płatników podatku, przecież pan dobrze wie, panie prezydencie, że projekt ustawy w tej kwestii jest praktycznie gotowy. I że ustawa, którą pan zawetował, ona będzie miała różne przykre konsekwencje. My się nie pokłócimy, bo nie mamy zamiaru się kłócić, bo sami zaproponowaliśmy zmiany dotyczące wypłacania 800+. I zlikwidowania nadużyć, jakie pojawiły się dzięki beztroskiej polityce naszych poprzedników, to znaczy, że uchodźcy, imigranci otrzymywali absolutnie wszystko bez żadnej kontroli. To myśmy wprowadzili realną kontrolę i to my zaproponowaliśmy realną egzekucję polskich interesów w relacji z migrantami, w tym także naszymi gośćmi z Ukrainy. Ale zawetowanie ustawy, która regulowała dużo więcej kwestii, oczywiście może być dewastujące na przykład dla polskich firm. Też proponuję możliwie szybko podjąć współpracę, panie prezydencie, żeby negatywne skutki pańskiego weta w tej kwestii ograniczyć do minimum i żeby nie dotknęły one polskiej gospodarki i polskich firm. Ten nasz projekt jest w tej kwestii oczywiście gotowy. Jak dla mnie Nawrocki to człowiek, którego największym sukcesem było przekonanie samego siebie, że nadaje się na urząd prezydenta. Taki tuman w białym kołnierzyku, co to książkę otworzy tylko wtedy, gdy na okładce jest napisane program lojalnościowy. Manipulator, który umie jedynie kłamać wprost do kamery, tak jak inni na przykład oddychają. A Nawrocki kontra wspomniany wcześniej Domański to trochę jak zestawić ochroniarza z klubu nocnego z chirurgiem na sali operacyjnej. Jeden wie, jak przestawić komuś nos, a drugi, jak go naprawić. Niestety my jesteśmy pacjentami. Trafiliśmy w ręce tego pierwszego. I teraz ten prezydent, błazen w garniturze, stawia twardą linię. Żadnych podwyżek, podatków, żadnej akcyzy, żadnej opłaty cukrowej. No bo przecież wolność obywatelska to prawo do 3 butelek wódki zamiast 2. Wiatraki. Ja mam dobrą wiadomość dla Polek i Polaków i złą wiadomość dla pana prezydenta. My i tak będziemy zwiększali i to radykalnie moc z wiatraków na lądzie. Nie dlatego, że jesteśmy fanami wiatraków, tylko to jest w tej chwili najtańsze i najszybsze w realizacji źródło prądu. I
Pan premier teraz chce cały zakres spraw omówić, bo chyba odchodzimy, panie premierze, od tematu. Możemy porozmawiać o wiatrakach i o innych rzeczach, natomiast to wszystko składało się do jakiejś całości. Mam wrażenie, że odchodzimy od tematu. Więc okej, to ja już... Możemy porozmawiać o wiatrakach, jak pan premier chce, ale nie po to was zaprosiłem. Okej, ale to kończę. Rzeczywiście mam tylko tę informację, panie prezydencie, że te wiatraki będą powstawały i znaleźliśmy już sposoby, aby mocą rozporządzenia zintensyfikować tutaj nasze działania, także weto będzie tutaj może mało skuteczne. Być może pan prezydent będzie z tego niezadowolony, ale ja będę usatysfakcjonowany. Także jeszcze raz dziękuję i dziękuję za cierpliwość. No, taka jest formuła Rady Gabinetowej, że ta część jawna służy poinformowaniu opinii publicznej. Skorzystałem z tego. Na razie tyle. To taki, moi drodzy, to co powiedziałem właśnie wcześniej, to jest taki program wyborczy w skrócie. Wódka tańsza, kraj w ruinie. Kiedy Domański szuka miliardów, Nawrocki liczy procenty, ale tylko te na etykietach butelek. Kiedy rząd myśli, jak sfinansować ochronę zdrowia, Nawrocki zastanawia się, czy Coca-Cola się nie obrazi. No, państwo polskie w jego wydaniu to mecz Lechii z Arką. Dużo krzyku, zero sensu i obowiązkowa bijatyczka po ostatnim gwizdku. Ale, no, moi drodzy, to nie koniec kabaretu. Nawrocki wpadł na pomysł, by zrównać ukraińską symbolikę narodową z nazistowską. O tym też wczoraj mówiłem, tutaj się też nie będę zbytnio rozwodził. Powiem tylko, że to nawet nie jest już głupota. To jest taka polityczna nekrofilia, w której próbuje się kopać historię, by wydobyć z niej resztki takiej pogardliwej padliny. A efekt? No, burza w Kijowie, konsternacja w Brukseli, no i oczywiście euforia w Moskwie. Komsomolska prawda rozpływała się w zachwytu. Oto polski prezydent, który mówi ich językiem. Dla Kremla to jak darmowy prezent gwiazdkowy. Nie muszą nawet pisać nowych skryptów propagandowych. Wystarczy cytować naszego własnego lokatora Pałacu Prezydenckiego. No i tutaj właśnie, moi drodzy, tkwi cała tragedia. Ale proszę się nie krępować, panie prezydencie. Przy pańskich talentach dyplomatycznych być może uzyska pan Pracowitości. w to nie wątpię. Tak, tu wszyscy słyną z pracowitości w tym budynku. I to nie jest złośliwość, nie, to pracowitość, naprawdę komplement, jak wiecie, pracowitość w tym budynku bywa czasami bólem głowy w innych budynkach, więc mówię o tym z pełnym przekonaniem. A ta tragedia właśnie polega na tym, że człowiek, który ma stać na straży polskiej racji stanu, staje się maskotką w rękach Putina. Zamiast bronić Ukrainy jako tarczy bezpieczeństwa Polski, woli powtarzać hasła, które w Moskwie brzmią jak muzyka cerkiewnych chórów. Głupiec, mało powiedziane. To tuman strategiczny, który sam ustawia Polskę w roli takiego pożytecznego idioty Kremla. No a co z Radą Bezpieczeństwa Narodowego? Nawrocki planuje ją zwołać i to nie po to, by rozmawiać o wojnie, NATO czy zagrożeniach ze wschodu. Nie, nic podobnego. Nie w jego agendzie priorytetem jest budżet i rolnictwo. To trochę tak jakby w obliczu, nie wiem, nadciągającego huraganu zebrać rodzinę i debatować, czy lepiej malować kuchnię na zielono, czy na beżowo. Rada Bezpieczeństwa Narodowego w wydaniu Nawrockiego to nie forum dla strategów, ale taka wiejska świetlica z pogadanką o nawozach i centralnym porcie widmo.
Putin może więc spokojnie dolać sobie herbatki. No wie, że Warszawa go nie zniszczy. I tak oto mamy, moi drodzy, głowę państwa, która myśli, że strategia bezpieczeństwa to liberum veto w jego wydaniu, a dyplomacja zagraniczna to selfie z Trumpem. No i jak dla mnie kanalia, błazen, figurant, szkodnik w jednym. I tak oto, moi kochani, zamiast orła w herbie, piłka meczowa, zamiast dewizy Bóg, honor, ojczyzna, to tania woda, drogi prąd, zero podatków i cytaty w rosyjskiej prasie. Krótko mówiąc, Polsko, mamy poważny problem. Bo oto zasiadł w pałacu ktoś, kto z trudem ogarnia różnicę między budżetem państwa a cennikiem w monopolowym, a swoje największe polityczne sukcesy odnosi w rubrykach propagandy Moskwy. No ale tak jak wspomniałem, ta cała pisowska klika po trupach do celu. Oni mają zasadę, że po nas choćby zgliszcza. I już niejednokrotnie mówiłem, że oni mają tak naprawdę w dupie Polskę, Polaków, to co się stanie. Dla nich się liczy władza i niekończąca się gotówka. Przez 8 lat okradali Polskę i Polaków bez jakiegokolwiek umiaru. I tego im brakuje. Teraz za wszelką cenę chcą znowu wrócić do władzy, do kasy, do niszczenia Polski i jednocześnie do bogacenia się. Kaczyński chce władzy absolutnej i trzymać Polaków krótko za ryj. Wyprowadzić z Unii Europejskiej, żeby nie było żadnej kontroli. Putin, jak wiecie, bardzo chętnie w to pomaga. I cała ta pisowska wierchuszka, jest pełna zapału od niemal 2 lat. Robi wszystko, by wrócić do koryta. A Nawrocki, czemu oni Nawrockiego wzięli? Żeby im w tym pomagał. I jak widać, na tym polu bardzo się spisuje. I to na tyle dzisiaj, moi drodzy. Tak jak mówiłem dzisiaj króciutko, bo jestem wypompowany. Idę, wrzucę ten wam filmik, idę sobie wykąpać się i spać. Także wam już bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście piszcie, komentujcie. Ja sobie będę miał czas jutro, poczytam. Jak wiecie, czytam wszystkie wasze komentarze. Mam nadzieję, że jutro szybciej skończę i zrobię jakiś materiał ciekawszy. Także na dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Chłopi szybko zachłysnęli się odzyskaną wolnością. Ich ciemnota, brak choćby elementarnego wykształcenia spowodowały, że nie umieli tego wszystkiego odpowiednio wykorzystać. Chorobą naszych społeczeństw jest to, że głos ludu staje się miarą prawdy, a głos elit milknie. Kiedy prostota rządzi, nauka i rozsądek ustępują miejsca zabobonowi. Kochamy Ciebie! Kochamy Ciebie! Kochamy Ciebie! Kochamy Ciebie! Co musimy? Kochamy Ciebie! Czy pan prezydent wie, jaka my jesteśmy grupa, bo my jesteśmy grupa od aresztu. Wiem, walczyliście, Bóg zapłać. Panie prezydencie, Warszawa też pana kocha, proszę się nie martwić. Moja koleżanka, jak pan prezydent był w Toruniu, bo ja mówiłam o Eli, bo Ela, bo to ja jestem. Ja wiem, że pani jest Ela, ale nie wiedziałem, że pani Ja jestem Ela. bo pani była
i na debatach Jestem zawsze. panią, bo na panią trzeba mieć wygląd i kasę. A to ma pani. Boże dziecko, Boże dziecko, Bóg zapłać. Idę do swoich dzieci. I proszę żonę, Dziękuję za. Cieszę się, że byliście.